Cześć, dziś biszkopt z kremem karpatkowym. Przepyszne, lekkie ciasto, idealne na każdą niedzielę czy święta. I mamy tutaj dwie warstwy cienkiego czekoladowego biszkoptu, lekko nasączonego. Do tego przepyszny krem, w którym zanurzone są owoce. Ja użyłam tutaj kiwi i malin, ale owoce możesz użyć dowolne, jakie tylko chcesz i masz w zamrażalniku lub w spiżarni. Zapraszam. Zaczynamy od biszkoptu czekoladowego. 6 białek bardzo dokładnie oddzielonych od żółtek i białka są w temperaturze pokojowej. Ubij na sztywno ze szczyptą soli. Białka są ubite na sztywno, jeśli dobrze zachowują swój kształt, a po nabraniu łyżką ta warstwa, która pozostała, nie zasklepia się. I wtedy po łyżce można już zacząć dodawać cukier. 3/4 szklanki, czyli 160 g. U mnie jest to cukier drobny. Kiedy dodasz cały cukier, kontynuuj ubijanie jeszcze około 7 do 10 minut. Jeśli masz mikser planetarny, to będzie zdecydowanie krócej, czyli około, myślę, 5 minut. Do ubitej piany z białek dolej 2 łyżki mleka. Całość krótko wymieszaj. I dodaj 6 żółtek. Mieszając krótko, tylko tyle, aby całość się połączyła. Trzy czwarte szklanki mąki pszennej typu 450 i 2 pełne łyżki kakao oraz łyżeczkę proszku do pieczenia. Wymieszaj razem dokładnie. I teraz do ubitej piany po 2-3 łyżki przesiewaj suche składniki. Przesiewaj, ponieważ kakao lubi tworzyć grudki i ciężko jest je rozmieszać w momencie, kiedy jest nieprzesiane. Całość mieszaj delikatnie i dokładnie, najlepiej szpatułką albo łyżką, zdecydowanie bez miksera. Kiedy ciasto jest już jednolite i wymieszane, dolej jeszcze 3 łyżki oleju i całość ponownie delikatnie wymieszaj. Gotowe ciasto przelej do blaszki prostokątnej o wymiarach mniej więcej 24 na 35 cm. Dno blaszki wyłóż wcześniej papierem do pieczenia, boków niczym nie smaruj. Ciasto wyrównaj z grubsza i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 175 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Ja piekę biszkopt na drugim poziomie od dołu. Biszkopt piecz przez mniej więcej 25-30 minut lub do momentu, kiedy patyczek wetknięty w środek wyjdzie z niego suchy. Po upieczeniu od razu wyjmij go z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Następnie nożem oddziel boki i biszkopt wyjmij na podstawkę. Całkowicie wystudzony biszkopt przekrój na 2 w miarę równe blaty. Jak to zrobić? Podpowiadam na filmie, który już od jakiegoś czasu jest na YouTubie. Link do tego filmu umieszczę w opisie pod filmem, także sprawdźcie, jeśli Was to interesuje. Szczególnie, że tutaj wyjdą 2 dosyć cienkie blaty, więc zadanie jest nieco trudniejsze niż zazwyczaj. Pół szklanki przygotowanej wody, może to być też mocna herbata albo kawa, 1 łyżeczka cukru i 2-3 łyżki soku z cytryny do smaku. Wymieszaj całość razem i odstaw na czas przygotowania kremu. 3 szklanki mleka, ja używam tutaj mleka tego tłustszego 3,2%, ale może być też normalne mleko 2%. 1 opakowanie cukru waniliowego lub wanilinowego, zagotuj razem. 6 żółtek, białka z tych żółtek wlej do słoiczka i możesz je spokojnie zamrozić. Takie białka to jest porcja dokładnie na jedną wspaniałą, przepyszną bezę. A zatem wracając do tematu, 6 białek i pół szklanki cukru ubij razem na puszystą pianę mniej więcej 3 do 5 minut. Do ubitych jajek dodaj 2 łyżki mąki pszennej i 2 łyżki mąki ziemniaczanej i całość ponownie dokładnie wymieszaj, tak aby nie było grudek mąki w jajkach. Ubite jajka zalej zagotowanym mlekiem i całość od razu wymieszaj. Następnie przelej do garnka i ponownie zagotuj.
Budyń w garnku zagotuj mieszając intensywnie. Gdy budyń się zagotuje, gotuj go jeszcze przez minutę, dwie. Następnie ogień wyłącz i szczelnie przykryj całość folią, po to, aby na budyniu w trakcie studzenia nie utworzyła się taka gruba skórka. Gdy budyń całkowicie wystygnie, 300 g miękkiego masła utrzyj do białości, mniej więcej 5 minut takim mikserem. Następnie po łyżce dodawaj zimny budyń, cały czas ucierając. Gdy dodasz cały budyń, kontynuuj ucieranie jeszcze przez chwilę, tak aby całość ładnie się połączyła. Następnie blat biszkoptu nasącz połową ponczu. Do utartego kremu dodaj 5-6 sztuk kiwi, wcześniej obranych i pokrojonych w kostkę oraz 300 g malin. U mnie są to maliny mrożone, mogą być też świeże. Całość wymieszaj, tak aby owoce połączyły się z kremem. W przypadku malin mrożonych krem zacznie dosyć szybko zastygać, więc nie warto przedłużać tego mieszania. Następnie cały przygotowany krem wyłóż na nasączony blat biszkoptowy. Ja sobie tutaj pomagam regulowanym rantem. Można to też zrobić w blaszce, w której wcześniej piekł się biszkopt. Krem wyrównaj i przykryj drugim biszkoptowym blatem, lekko blat dociskając tak, aby wszystko się połączyło. Blat nasącz resztą przygotowanego ponczu. I jeszcze polewa. U mnie 150 g czekolady mlecznej, 50 g czekolady gorzkiej i 2-3 łyżki śmietanki. Całość rozpuść lekko podgrzewając, nie podgrzewaj za mocno, bo całość się zważy. Wymieszaj i od razu przelej na wierzch ciasta, a następnie rozsmaruj. To ciasto, a właściwie krem, potrzebuje czasu na to, aby zastygnąć, więc najlepiej jest przygotować je wieczorem i zostawić w lodówce na całą noc. A później już można kroić. Smacznego! I jeszcze jedna mała uwaga na koniec. Może się tak zdarzyć, że krem od kiwi zrobi się lekko gorzkawy. Nam to w ogóle nie przeszkadzało, wręcz podbija to fajnie smak kremu, ale jeśli ktoś ma wątpliwości, zamiast kiwi można użyć dowolnych innych owoców. Można również użyć zielonej galaretki pokrojonej w kostkę. Smacznego! A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Teraz dobra wiadomość, wrócił do sprzedaży pakiet Max, który zawiera książkę, 4 zeszyty z nowymi, niepublikowanymi przepisami oraz przepisownik na Twoje ulubione przepisy. Mamy też w sprzedaży nowy zestaw, czyli książkę i fartuch orchideli. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.